Dzień dobry, cześć Wam. Nowa zabawa. Zabawa z bajką. I wygrała ilustracja, która ma nazwę, tytuł Koło Fortuny, czyli koło szczęścia. W związku z tym bajka będzie o tym tytule. Koło Fortuny. Uwaga, uwaga, bajarka zaczyna. W pewnym królestwie, w pałacu, na podwórcu pałacowym, stało na takim małym wzniesieniem koło fortuny. Wszyscy, kto przechodził koło koła fortuny, wiedział, że to jest koło fortuny, a każdego dnia dookoła fortuny zbliżał się król i coś rozmawiał z kołem fortuny. Ale z kołem fortuny rozmawiali praktycznie wszyscy, od niemowlaka do osoby dojrzałej, bo gdy w wózeczku tamtędy albo w nosidełkach przychodziła jakaś matka z królewskiego rodu, czy nawet taka, która odwiedziła dwór króla i królowej, to koło fortuny zaczynało mówić. Do niemowlaka mówiło tak. I milkło. Niemowlak ruszał główką i widać było, że coś rozumie. Ale kto to mógł wiedzieć, co on rozumie? A gdy było dziecko starsze i już znało przynajmniej 300 słów, nauczyło się ich od mamy, taty, od rodzeństwa, od całej rodziny, to przechodząc koło fortuny odzywało się do niego. Od marzenia do spełnienia. I dziecko od razu ten komunikat rozumiało. Nawet trudno było wiedzieć skąd i dlaczego, ale zapadało to w niego. A wszyscy ci, którzy już posługiwali się pismem i potrafili czytać, gdy przechodzili koła fortuny, słyszeli i od razu pojawiały się im słowa, tak jakby napis przed nimi, od marzenia do spełnienia. Król natomiast miał inny przywilej, bo to on osadził tam koło fortuny. Każdego dnia przybywał i rozmawiał na różne tematy. Dostawał odpowiedź i wracał do królewskich komnat. I tak się życie toczyło w całym królestwie. Wszyscy w tym królestwie wiedzieli, co zrobić i jak, by osiągnąć szczęście. Któregoś dnia ta informacja, ta wiadomość dotarła do ościennego królestwa. I jeden z młodzieńców usłyszał to i pomyślał, no dobrze, ale ja tak na dobrą sprawę jestem troszeczkę tylko szczęśliwy. Muszę się udać do tego królestwa i przejść obok koła fortuny. Może się coś zmieni w moim życiu. Jak pomyślał, tak zrobił. Ale gdy przybył na podwórzec pałacowy i zobaczył koło fortuny, tak go zachwyciło. Wpatrzył się w koło fortuny i rzekł: muszę go mieć koniecznie, koniecznie. I patrząc to w lewo, to w prawo, widząc, że brak kogokolwiek na podwórcu pałacowym, chwycił
koło fortuny schował do sakwy i w te pędy, w nogi uciekł. Przybył do swojego domu, postawił koło fortuny na podwórku, położył się pod wierzbą i spał. I co chwilę patrzył na koło fortuny i mówił: no poproszę tego szczęścia, jeszcze więcej, podobno dajesz to szczęście. Koło fortuny szeleściło, zaszumiało, ale jakiegokolwiek brak było dźwięku, nawet takiego dla niemowlaka, czy dla dziecka, które już potrafiło mówić pełnymi zdaniami, czy dla osoby dorosłej, czy dojrzałej. Brak czegokolwiek. Tak jakby się obraziło, czy co? Ale młodzieniec był bez tego, że dawał za wygraną. Położył się następnego dnia pod bukiem i mówi do koła fortuny: poproszę szczęście, leżąc i odpoczywając. Ale koło fortuny zachowywało się tak samo. I tak wiele dni tak leżał pod różnymi drzewami, w końcu nawet położył się na gołej ziemi bez trawy, ale koło fortuny milczało. A, pomyślał, też mi coś, takie wielkie coś, prawie że czcią, to było w królestwie obok dawane. Też mi coś. I po prostu zapomniał o kole fortuny. Koło fortuny zardzewiało, wiatr je przewrócił, w którymś momencie nawet się już połamało, a młodzieniec każdego dnia miał prawo być coraz biedniejszy. Najpierw zaczęły się zawalać stropy w jego chatce. Później wypadły drzwi. Później okiennice przestały chcieć się zamykać. W końcu był bez możliwości nawet zakupu dla siebie ubrania. I trudno było z nim nawet rozmawiać, bo był taki zgorzkniały i taki zły. Ludzie się dziwowali. Co mu jest? Co mu dolega? Ale on nawet sam nie wiedział, co. W tym samym czasie w królestwie, tym obok, z którego ukradziono koło fortuny, król, gdy się wieczorem zorientował, że brak koła fortuny, wysłał wici po całym kraju: szukajcie, coś się stało z kołem fortuny. I jak się domyślacie, wszyscy szukali koła fortuny, ale brak było miejsca, gdzie ono by mogło być. Król wtedy pomyślał: ja chyba się ubiorę w strój pielgrzyma i sam poszukam koła fortuny. Jak pomyślał, tak zrobił. I wędrował, szukał po lasach, przy jeziorach, nawet któregoś dnia pływał w jeziorze, bo pomyślał, że może tam ktoś koło fortuny wrzucił. Szukał i szukał, aż pewnego dnia w nocy przyśniło mu się, że czas na odwiedzenie ościennych królestw. Rano wstał i poszedł tam, gdzie sen go skierował, i gdy trafił do domu młodzieńca, zadziwił się, bo zobaczył na środku podwórka połamane koło fortuny. No i taki dom dziurawy, z takimi okiennicami i drzwiami, a na ławce siedzącego młodzieńca, i zapytał go: zobacz, przecież ty masz koło fortuny. Co się dzieje w twoim życiu?
Młodzieniec, widząc obdartego pielgrzyma, powiedział: podobno miało działać, ale w moim życiu jest bez działania. A jak ty z niego korzystasz? Zapytał pielgrzym król. No, po prostu położyłem się pod wierzbą, później pod bukiem, a później nawet na gołej ziemi. Miało mi przynieść szczęście, koło fortuny i nic. No coś ty. Z kołem fortuny trzeba rozmawiać. Jesteś dorosły. Jak to trzeba rozmawiać? No tak, z kołem fortuny jest taka zabawa. Jaka znowu zabawa? Co mówisz? No tak, jest zabawa. Zabawa z szczęściem. Zabawa z fortuną. Wiesz, można uciekać przed szczęściem, przed fortuną i wtedy szczęście, fortuna cię goni, a można inaczej się zachować, a mianowicie, że ty gonisz fortunę i szczęście. No i wtedy każdego dnia rozmawiasz z fortuną, z szczęściem, pytając ją, co masz zrobić, by dogonić szczęście, jeśli go gonisz. A innym razem fortuna ci podpowiada, co masz zrobić, gdy uciekasz przed szczęściem. No, a komu by się tam chciało rozmawiać z fortuną? No słuchaj, trzeba szczęście dopracować. To znaczy nauczyć się wszystkiego, co trzeba. I gdy się nauczysz wszystkiego, co trzeba, to po prostu zwyczajnie to szczęście do cię przychodzi. O, to jest robota, praca, takie zadawanie pytań. No rozumiem, no ale jeśli chcesz tego szczęścia i to szczęście otrzymać, to przecież trzeba, żebyś dał chociaż troszkę jakiegoś wysiłku. Myślałem, że może będzie tak za darmo. No wiesz, za darmo jest, jak już dopracujesz, przepracujesz i wtedy za darmo. No, to wtedy jest owoc mojej pracy. Też mi coś. Po co ja to w ogóle zabrałem? Przez to w ogóle zbiedniałem, bo zanim ukradłem tą fortunę szczęścia... Jaką fortunę szczęścia? Koło szczęścia albo koło fortuny, poprawił pielgrzym król. A, wszystko jedno. To chociaż troszkę miałem tego szczęścia. A teraz widzisz, jak wygląda to miejsce? No widzę, ale wiesz, mogę ci dać taką radę ze swojego życia. Kiedy uciekam przed szczęściem, a szczęście mnie goni, to znaczy, że wtedy jestem bez chęci zmiany w czymś. I fortuna, szczęście przez różne osoby to i tamto mi przypomina i w końcu się zmieniam, uczę się czegoś i szczęście przychodzi. Ale gdy jest odwrotnie, a mianowicie ja gonię szczęście, to ma prawo być tak i tak w sumie już też jest, że też się muszę do tego wszystkiego przygotować i każdego dnia zadaję pytanie: w tej sprawie i rzeczy chcę osiągnąć szczęście, czego mam się douczyć, nauczyć i szukam sposobów na to, uczę się i jestem coraz bliżej tego szczęścia. Wiesz, zabiorę to koło fortuny z twojego podwórka, bo jesteś bez umiejętności korzystania z tego, a poza tym ono przynależy do mojego królestwa. I dla wszystkich mieszkańców tego królestwa jest, a ty zamykaj oczy i wizualizuj, wyobrażaj koło fortuny i pamiętaj o tym, jak trzeba pracować, by osiągnąć szczęście. Młodzieniec
już trochę mniej zbuntowany, podziękował królowi i zastanawiał się nad jego słowami. W końcu pomyślał, zmienię się. Jest takie nawet powiedzenie, bez pracy brak kołaczy. Trzeba pracować, by zasłużyć na szczęście. Trzeba się uczyć, by szczęście przyszło. W jednej sprawie i rzeczy pewno będę gonił szczęście, ale gdzie indziej ma prawo być tak, że ono mnie będzie goniło. Tak, tak, już gdzieś z daleka, słysząc to, co mówi młodzieniec, odpowiedział król. I od tego czasu młodzieniec pracował w sposób świadomy nad otrzymaniem szczęścia. I szczęście do niego przychodziło. Oto bajka z wygranej ilustracji, koło fortuny, koło szczęścia. Mam nadzieję, że coś wam przyniosła. Zabawa była przednia. Pisaliście piękne komentarze. Czytałam je wszystkie. Wybraliście wspaniałą ilustrację i do niej powstała żywa bajka. Miłego wieczoru i cześć wam!